Reda to kaszubskie miasteczko w północnej Polsce w województwie pomorskim. Reda szczyci się kilkoma fajnymi atrakcjami, jak chociażby pięknym aquaparkiem. To tu, w Fabryce Kultury, zorganizowano pierwszy festiwal modeli kartonowych w Redzie. Nazwano festiwalem, ale zarazem to był i konkurs, ponieważ modele były oceniane. Już w piątek zorganizowano warsztaty dla młodzieży w sklejaniu modeli przy współudziale wydawnictwa Sklej Model. Sklejone modele w piątek przez młodzież brały już udział w sobotniej wystawie modelarskiej. Te modele pojawiły się już na stołach. A oto moja relacja z tej wystawy konkursu w Redzie. Zapraszam do obejrzenia. Nazywam się Łukasz, dla znajomych modelarzy Orzech. Zorganizowaliśmy pierwszą edycję festiwalu modelarskiego w Redzie, konkurs modeli kartonowych, makieta kolejowa i towarzyszące warsztaty dla młodzików. Skąd w ogóle taki pomysł? No, generalnie wyniknął z braku takich imprez na Pomorzu. Najwięcej imprez jest gdzieś tam na południu, czy na Pomorzu Zachodnim. U nas tego brakuje, od kilku lat nawet nie było żadnego konkursu modelarskiego. Są oczywiście spotkania modelarskie, tak naprawdę inna kategoria imprez, tak? Konkursu brakowało. Było dużo głosów też, żeby takie imprezy organizować. Wspólnie z modelarzami po prostu stwierdziliśmy, że po co jeździć na południe, jak możemy przywieźć festiwal do nas. No i w ten sposób jakby zaczęliśmy szukać możliwości zorganizowania tej imprezy. Pierwszy wybór jakby miejsca był dosyć naturalny, no bo mieszkam w Redzie, tak, mamy dość duży, fajny dom kultury, który może pomieścić duże imprezy. Zgłosiłem się do naszego dyrektora tutaj miejscowego domu kultury. Praktycznie od razu odpowiedź pozytywna. Zostało zaakceptowane. Dokładnie tak, dokładnie zaakceptował plan. Ktoś czekał może nawet na taki pomysł, żeby ktoś jeszcze... Tak, dostałem też takie informacje właśnie, że brakowało im człowieka, który mógł to zorganizować, Tak. a od dawna chcieli coś takiego zorganizować. Ktoś nie mógł się odważyć, nie? Więc udało się. Dostałem do pomocy panią Marysię, bez której pewnie to by się w ogóle nie odbyło, bo pani Marysia była jakby zajęta całą stroną formalną, tak, telefonami. No, musi być taki człowiek, tak. Mieliśmy dosyć mało czasu, musieliśmy się wstrzelić między festiwale i tak wiadomo, termin nam się dubluje z Oleśnicą, ale to był jedyny termin, który mógł nam się zmieścić w naszym też kalendarzu. Mamy tutaj naprawdę sporo imprez. Więc przygotowania w zasadzie 4 miesiące przed festiwalem, tak zaczęliśmy mniej więcej. Oczywiście wyzwania codzienne do sponsorów, potencjalnych ludzi, którzy mogą się znaleźć tutaj na giełdzie modelarskiej, bo chcieliśmy też bardzo, żeby giełda była towarzysząca. No ale ostatecznie się udało, jak widać sala praktycznie pełna, przeszło 320 modeli na sali, obecnie stoi. Kategorie? Ilość kategorii? Kategorie mamy 12. 12 kategorii, 3 grupy wiekowe. Około 100 modelarzy tak naprawdę zgłosiło swoje modele. Wiadomo, ilościowo to było różnie, tak? Bo od 1 do 10 mniej więcej modeli zgłaszali. No i przede wszystkim odzew potencjalnej publiczności, tak? Tutaj naprawdę masa ludzi po prostu przychodzi, zwiedza. Ludzie są generalnie zachwyceni tym, że taka impreza w końcu tutaj powstała. Czy druga edycja już w planach? Jeszcze nie możemy potwierdzić tego, aczkolwiek patrząc na wyniki tegorocznej imprezy, to na pewno będziemy się starali, żeby w przyszłym roku to zorganizować. Nie wiem, czy w tym samym terminie. Będziemy się starali zrobić tak, żeby po prostu wszyscy modelarze, przynajmniej ci, którzy teraz uczestniczą u nas, mogli też uczestniczyć w przyszłym roku, więc ten termin będzie pewnie jakoś tam elastycznie dopasowywany po prostu. Trzymam kciuki, dziękuję. Fajnie.
Bardzo dużym powodzeniem wśród odwiedzających wystawę cieszyła się makieta modułowa kolejki wykonana przez pana Leszka Lewińskiego. Lewin-Lewski powstał w mojej głowie, w wyobraźni, ale odzwierciedla coś, co mogłoby być rzeczywistością. A dlaczego? Bo zawodowo zajmuję się właśnie projektowaniem stacji i linii kolejowych. No i napisałem sobie, jak to ładnie dziś mówią, opis przedmiotu zamówienia i pod to zamówienie zbudowałem stację, tyle tylko, że 87 razy mniejszą. To stacja normalnotorowa, styczna do stacji... Jest to pełne odzwierciedlenie jakiejś rzeczywistości, która mogłaby być zgodnej z przepisami zobowiązującymi. Jak mówimy, że jest to makieta, tak? Czyli odpowiada... Tak, jest to model. Jest to model. Nie jest to na pewno kolejka i jakże często w Polsce hobby zwane puszczaniem kolejek mylone jest z modelarstwem. Tu nie puszczamy kolejek, tu bawimy się w kolej w miniaturze, czyli właśnie w modelarstwie. Puszczanie kolejek polega na tym, że coś się kupi, postawi na tor i jedzie. Tak jest. Tutaj trzeba sobie wszystko zrobić tak, żeby było to jak prawdziwe. No właśnie, H0 i H0E, bo mamy tutaj przede wszystkim tor wąski. Właśnie lokomotywa, która w tej chwili pojechała, zresztą nie na ten tor, bo jak się mówi jednocześnie i robi co innego, to potem takie kwiatki wychodzą. Muszę się cofnąć za rozjazd. Lokomotywa jest lokomotywą wąskotorową. To jest replika parowozu z Jędrzejowskiej kolei wąskotorowej. W Polsce nosiła ona oznaczenie PX5. Zresztą taka sama jeździła bardzo długo na Kętrzyńskiej kolei dojazdowej. To rozumiem, jest nastawnia. A to jest taka nastawnia, no tu jest oczywiście modelarstwo, to sztuka kompromisów. I ten kompromis polega choćby na tym, że w rzeczywistości rozjazdy przerzucało się ręcznie, zamykało na zamki. My, żeby nie wkładać, żeby zmniejszyć ilość wkładania paluchów w makietę, zrobiliśmy pulpit elektryczny i rozjazdy przekładane są elektrycznie, ale to wszystko po to, żeby było wrażenie, że tamten mały ludzik ten rozjazd z miejsca przekłada. No i tak się tutaj bawimy na tych paru metrach, 4, 5 może metrach makiety. Bawimy się w kolej w miniaturze. Nie potrzeba do tego 100 torów, 200 pociągów pędzących z nie wiadomo jakimi prędkościami. Wystarczy kilka torów, kilka wagonów, parę lokomotyw i zabawa przednia. Ja bawię się już na tej makiecie ponad 20 lat i cały czas ta makieta mnie bawi. No i teraz niestety trzeba włożyć rękę w makietę, bo samo się nie odepnie. Ciekawe, o, nie chcą zostać. Musimy je podpłozować, no, ale to też zaraz zrobimy. Zaczepimy go tutaj. Zobaczymy, czy to wystarczy. Wystarczy. Został. Tak. No tak. I dojeżdżamy do wagonów pasażerskich. Zaczepimy, o właśnie. No i teraz właśnie to, co odróżnia puszczanie kolejek od modelarstwa, na przykład, to, że pociąg musi być oczywiście osygnalizowany. Pociąg, który nie ma sygnałów końcowych, nie jest pociągiem. Więc sygnał końcowy być po prostu musi. O, i już jest.
Tak, pociąg gotowy, to co? Forsujemy górę. Już widzę, że masz kłopoty z ruszeniem. Będziemy buksować. A może się uda. Nie może, kto musi. Nie będzie zderzenia. No, nie wiem, czy ten parowozik da radę. Śmiem wątpić. Śmiem wątpić. Góra się zrobiła monstrualna. Góra go przerasta. Tak? A najstromiej jest jeszcze przed nim. Nie chce złapać, roluje. No, ale tu jest teraz najstromszy odcinek, nie? No. Nie ma w ogóle górek, nie? Wiesz, a jeszcze trochę pewnie po oliwieniu jest ciut tłusty. No piachem, kurczę, nie mam takiego drobnego piachu. Po piachu by poszedł. No wciągnął. No, jak dobry mechanik. Tak, i pojechał sobie wsiną dal. Niektórzy... Nie, to nie tunel. On wjechał między drzewa. Jak widzimy, tam nie ma żadnego tunelu, bo to żuławy. Na żuławach tunele rzadko bywały, więc pociąg na naszej makiecie skądś przyjeżdża i dokądś odjeżdża. No i właśnie odjechał. Na zakończenie imprezy oczywiście rozdano nagrody, nagrodzono najlepsze modele. Bardzo dużo było nagrodzonych młodzików. Być może, że były to pierwsze modele w ich wykonaniu, ale myślę, że nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów zachęcą młodzież do budowania. I podziękować za to, że tutaj wszyscy jesteście. Rzeczywiście trafiłem tutaj zupełnie nie wiedząc, co tu jest organizowane. Tylko hasło było pod tytułem konkurs, wystawa modeli kartonowych. I nigdy z tymi modelami kartonowymi nie miałem do czynienia. I tutaj jedno wielkie wow. Więc gratuluję organizatorom, gratuluję gospodarzowi tego świetnego pomysłu. Po tym bardzo trudnym czasie ponad dwuletniej izolacji w końcu możemy się zwyczajnie spotykać, co jest bardzo, bardzo ważną sprawą. Natomiast to, co mówię, wrażenie jest ogromne. Te modele, których jeszcze wszystkich nie obejrzałem, bo tutaj aż się w głowie kręci, jak człowiek patrzy na to wszystko, to jest przykład bardzo dobrej sfery działalności człowieka, czyli kultywowania pasji. A ludzie z pasją są po prostu lepsi. Także gratuluję wszystkim tutaj, którzy dzisiaj się tutaj wystawiają. Gratuluję tym, którzy te pasje pielęgnują i myślę, że wprawdzie to jest pierwsza taka impreza w Redzie, ale z całą pewnością nie będzie ostatnia. Szczególne podziękowania dla Scale Model za warsztaty modelarskie. Naprawdę mieliśmy pełne grupy modelarzy zafascynowanych modelami kartonowymi, także bardzo dziękuję. Tak, tego nie widać, a w piątek tutaj też dzieciaki bawiły się, składały, kleiły, więc tak naprawdę od piątku już się działo tutaj w Fabryce Kultury bardzo, bardzo dużo. Również wszystkim sponsorom Komisji Sędziowskiej, no i modelarzom publiczności, którzy tutaj tak licznie przybyli. Nie spodziewaliśmy się tylu modeli, tylu ludzi zwiedzających również, także dziękuję Wam bardzo. Gromkie brawa dla wszystkich Was. 110 modelarzy, 304 modele na stołach obecnie i 12 kategorii modelarskich. Też może jeszcze podział na grupy wiekowe, 15 juniorów,
51 najliczniejsza grupa młodzików, z czego prawie 20 modeli tutaj z warsztatów piątkowych, także naprawdę jestem pod wrażeniem. I 44 seniorów. Pierwsza nagroda, mamy pociąg do tego modelu od portalu Kartonowa Kolej, który jest też współorganizatorem. Gościmy dzisiaj Adasiu. Tak, to ten człowiek, co dużo rozmawiał przy stołach. Proszę bardzo. Z ramienia Kartonowej Kolei ocenialiśmy modele o tematyce kolejowej, są zgromadzone tam na tym stole tutaj i tutaj wykonane od podstaw. Zaczynamy od kategorii, mamy pociąg do tego modelu. Mamy 3 modele nagrodzone, to jest model lokomotywa Siemens Halske PO, Jacek Tryc, zapraszamy. Kolejna nagroda za piękny model Brigate Loka dla Marka Maleszki. Zapraszamy. I za piękny pociąg pancerny w mikroskali 1220 dla Wojciecha Maleszki. A ja jeszcze na koniec tylko dodam, mając nadzieję, że spotkamy się w jeszcze większym gronie jak za rok, prawda? Bo skoro pierwsza edycja, to muszą być kolejne, to nie miałoby sensu, żeby tylko raz gdzieś tam szpileczkę wbić, rozbudzić apetyty, a potem powiedzieć, nie, już nie chcemy. Zdecydowanie tak, prawda? Więc dzięki serdeczne raz jeszcze Łukaszowi za pomoc nieocenioną, bo tak naprawdę chyba wszyscy przyznają w naszej ekipie Fabryki Kultury, że bez Ciebie, Łukasz, to nie byłoby możliwości, żeby tutaj wszystko się nam udało. Dziękuję raz jeszcze pięknie, do zobaczenia za rok, no i